W tym budynku mieściła się siedziba jednej z pierwszych wielkich międzynarodowych korporacji. Założyła ją w 1602 roku Republika Zjednoczonych Prowincji Niderlandzkich. W czasie swoich prawie 200 lat istnienia holenderska Kompania Wschodnioindyjska wysłała do pracy w swoich koloniach zamorskich prawie 1 milion Europejczyków. Dysponowała ponad 4000 statków. Sprowadzała nimi do Europy przez holenderskie porty miliony ton egzotycznych towarów. Była to firma wszechpotężna. Skala jej działań była większa niż jakiejkolwiek innej kompanii handlowej, którą stworzyły europejskie państwa. Miała monopol na kontakty handlowe z Japonią. Mogła prowadzić wojny, ponieważ posiadała prywatną armię. Biła też monety. Dzięki tym monetom jej logo stało się rozpoznawalne na całym świecie. To jest to logo. VOC. Vereinigte Ostindische Compagnie. Dzięki VOC do Amsterdamu zaczęły spływać niezmierzone bogactwa. W zawrotnym tempie bogacili się mieszczanie. Do miasta ciągnęły tłumy ludzi chcących poprawić swój los. Ale Amsterdam u progu holenderskiego Złotego Wieku był ledwie średniowieczną mieściną, ciasną i otoczoną podmokłymi łąkami. Postanowiono rozbudować miasto tak, by nie tylko zwiększyć jego powierzchnię i pomieścić więcej mieszkańców, ale także sprawić, by każdy dom kupiecki miał dostęp do dróg wodnych, a co za tym idzie, do towarów i rynków zbytu na całym świecie. Oczywiście w Europie istniało już inne miasto, potęga handlowa, którego cała komunikacja oparta była na wodzie, na kanałach. Była to oczywiście Wenecja. Ale w Wenecji kanały biegły w sposób zupełnie chaotyczny, przypadkowy, a ludzie między poszczególnymi wyspami poruszali się też po skrawkach mostów, jakichś wąskich przejściach, czy czasem niektóre wyspy były w ogóle odcięte od reszty miasta. Bardzo było to niewygodne, co przekładało się też na niewygodę handlowania z domów położonych przy weneckich kanałach. Amsterdamczycy chcieli czegoś lepszego, lepszej wersji miasta handlowego, którego cała komunikacja oparta była na wodzie, dzięki czemu można było dostarczać towary bezpośrednio do domów kupców, którzy nimi handlowali. Przystąpiono wtedy do jednego z najambitniejszych projektów hydrotechnicznych, a także urbanistycznych dotychczasowej historii nie tylko miasta, ale w ogóle Europy. Wokół istniejącego miasta wytyczono nową dzielnicę. Pierścień ustawionych koncentrycznie 3 kanałów, pomiędzy którymi rozplanowano regularne kwartały zabudowy. Nową część miasta i przylegające do niej tereny otoczono nowoczesnymi fortyfikacjami. Oczywiście tak wielka rozbudowa musiała być prowadzona etapami. I faktycznie, prace nad kopaniem kanałów i budową stojących przy nich domów trwały przez cały XVII wiek. W tym czasie ludność miasta zwiększyła się z 50 000 do 200 000 mieszkańców. No ale urbanistyka to nie tylko to, jak biegną ulice, czy w tym przypadku kanały, ale także rozwiązania szczegółowe. Więc co zrobili Amsterdamczycy, aby ich miasto było lepsze niż Wenecja? Aby było taką Wenecją 2.0. Po pierwsze, kanały. Są bardzo szerokie. Dzięki temu łodzie mogą się na nich swobodnie mijać, a rozładunek albo załadunek towarów nie tamuje ruchu. Po drugie, nabrzeża. Inaczej niż w Wenecji, domy kupieckie są odsunięte od brzegu kanału. Dzięki temu powstaje nabrzeże, po którym może przemieszczać się ruch pieszy albo kołowy. Po trzecie, mosty. Ponieważ kanały są bardzo szerokie, to mosty są długie. Żeby łodzie mogły się pod nimi zmieścić, to mosty muszą być podniesione. W Wenecji, ponieważ kanały są wąskie, to żeby wejść na most i zejść z niego, konieczne było zawsze dawanie schodów. A w Amsterdamie, ponieważ most jest bardzo długi, to wystarczy tylko lekka pochylnia na początku i na końcu mostu, a zatem ta krzywizna jest bardzo łagodna. I po czwarte, zieleń. Nabrzeża były wystarczająco szerokie, aby na każdym już w XVII wieku można było posadzić szpaler drzew, a wnętrza nowych kwartałów także wypełnione są zielenią. Dzięki temu komfort, jakość życia mieszkańców jest dużo większa niż w innych, bardzo gęsto zabudowanych, dawnych miastach. Łączna długość 3 głównych kanałów tej nowej dzielnicy liczy 10 km. Nie trudno się domyślić, że ich budowa kosztowała majątek. Aby zebrać potrzebne pieniądze, miasto spekulowało gruntami. To, co jeszcze kilka lat wcześniej było grząską łąką, teraz stawało się atrakcyjną działką budowlaną. A jak zachęcić bogacących się mieszczan do budowy nowego domu nad którymś z nowych kanałów? Amsterdam sięgnął po to samo rozwiązanie, którego dziś używają deweloperzy osiedli mieszkaniowych. Atrakcyjne nazwy. Bo kto nie chciałby mieć adresu przy kanale książęcym, kanale cesarskim albo kanale panów?
Jak sprawdziły się amsterdamskie rozwiązania w porównaniu z weneckimi? No cóż, Wenecja się wyludnia, a Amsterdam wciąż tętni życiem. Dlaczego? Na przykład nabrzeża są tak szerokie, że można było swobodnie poprowadzić chodnik, jezdnię, szpaler drzew, a do tego na przykład miejsca parkingowe albo ścieżkę rowerową. Mosty mają tą krzywiznę na tyle łagodną, że mogą na nie wjechać tramwaje i samochody. Do tego to lekkie wyniesienie mostów jest bardzo podobne do tego, co współcześnie robi się w centrach miast, gdzie wynosi się skrzyżowania, aby uspokoić, spowolnić ruch. Można powiedzieć, że Amsterdamczycy w XVII wieku zaprojektowali i zbudowali pierwsze prawdziwie nowoczesne miasto. Ale jest jeszcze jedna perspektywa, z jaką możemy spojrzeć na ten okres budowy kanałów, pasa kanałów dookoła historycznego centrum Amsterdamu. Ona trwała przez cały złoty holenderski wiek. A zatem, kiedy patrzymy na obrazy z holenderskiego Złotego Wieku, czyli na przykład prace Rembrandta albo Halsa, i one przedstawiają ten niezwykły wybuch bogactwa i zadowolenia z życia i wspaniałego rozwoju całych Niderlandów i przede wszystkim Amsterdamu, to musimy sobie uświadomić, że Amsterdam Złotego Wieku to był gigantyczny, zabłocony plac budowy, gdzie setki ludzi przez całe dnie, tygodnie, miesiące i lata chodziło po grząskim gruncie, po pas w błocie i za pomocą łopat kopało te kanały, które dziś są największą atrakcją turystyczną Amsterdamu. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Kliknij poniżej, aby zobaczyć film o architekturze Wenecji i kliknij tutaj, aby subskrybować ten kanał. Do zobaczenia.